Augsburg to miasto w południowo-zachodniej Bawarii, położone nad rzekami Lech i Wertach. Jest to jedno z najstarszych niemieckich miast, którego historia sięga czasów starożytnych. Miasto zostało założone przez Rzymian w XV roku przed naszą erą przez dwóch pasierbów cesarza Oktawiana Augusta. Korzystne położenie w pobliżu szlaku handlowego wiodącego przez Alpy spowodowało, że bardzo szybko niewielka osada rozrosła się w znaczący ośrodek handlowy. Po upadku cesarstwa Augsburg dostał się pod panowanie Franków. W tym czasie w mieście założone zostało biskupstwo i przystąpiono do budowy pierwszej katedry. Prawa miejskie Augsburgowi nadał w 1156 roku ówczesny cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Fryderyk I Barbarossa. Niespełna wiek później ośrodek zyskał status wolnego miasta Rzeszy, co zapoczątkowało okres świetności i rozkwitu. W XVI wieku prężnie rozwijał się tu także sektor bankowy, stanowiąc istotne źródło dochodów miasta. Kres świetności Augsburga, podobnie jak wielu innych miast w okolicy, nastąpił wraz z wybuchem wojny trzydziestoletniej. W 1632 roku miasto zostało zdobyte i zajęte przez Szwedów, nie stawiając praktycznie żadnego oporu. Na początku XIX wieku Augsburg został przyłączony do Bawarii i po dziś dzień pozostaje jednym z największych ośrodków tego landu. Ciężki okres miasto przeżywało w czasie II wojny światowej. Z uwagi na to, że to właśnie tutaj znajdowały się fabryki Messerschmitta, Augsburg stanowił główny cel alianckich nalotów bombowych. Ich skutkiem było zniszczenie niemal w całości zabytkowej tkanki miejskiej. Po wojnie część zabytkowych budowli została odbudowana. Miasto jednak nie posiada zwartej i jednolitej średniowiecznej zabudowy. I w tym mieście historia cudów Augsburgu ma swój początek w chwili, gdy pewna kobieta wpadła na pomysł, by przechowywać konsekrowaną hostię u siebie w domu. Do tego zdarzenia doszło w 1194 roku. Po przyjęciu Pana Jezusa w Komunii Świętej na porannej mszy, wyjęła hostię z ust i zawiniętą zaniosła do domu, po czym zalepiła ją w pudełeczko z wosku, tworząc taki prosty relikwiarz. W tamtych czasach bardzo ciężko było znaleźć w kościołach tabernakula, by móc uczestniczyć w adoracji Eucharystii. Zwyczaj ten rozprzestrzenił się dopiero w 1264 roku, wraz z wprowadzeniem święta Bożego Ciała. Kobieta tą hostię przetrzymywała w ten sposób 5 lat. Dręczona wyrzutami sumienia w 1199 roku wyjawiła prawdę kapłanowi, który polecił jej oddać skradzioną hostię na jego ręce. Duchowny przeniósł Najświętszy Sakrament do kościoła Świętego Krzyża. Otwierając woskowy relikwiarz, kapłan Bertold zobaczył, że część hostii stała się jakby ciałem pokrytym czerwonymi smugami. Kapłani obecni przy otwarciu tak zwanego relikwiarza byli bardzo przejęci tym, co się wydarzyło, i po długiej dyskusji stwierdzili, że poznanie istoty tej substancji jest możliwe po przełamaniu jej na 2 części. Byli jednak bardzo zdumieni. Okazało się, że nie mogą rozdzielić ciała, gdyż scalają je cieniutkie żyłki. W tym momencie uznali, że jest to prawdziwe ciało Pana Jezusa. Kapłani zamarli z podziwu, wielu ogarnął lęk. Chcieli cud zachować w tajemnicy, ale zakrystian przekonał ich, że o tym fakcie należy powiadomić biskupa. Biskup Udalskalk zbadał cudowną hostię w obecności wiernych i kapłanów z innych parafii i zarządził, by został przeniesiony do katedry. W katedrze podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu od dnia Wielkiej Nocy aż do święta Jana Chrzciciela wydarzył się kolejny cud. Hostia koloru krwi powiększyła się i rozsadziła woskowy relikwiarz, w którym była nadal przechowywana. Wszystko odbyło się w obecności wiernych. Na wniosek biskupa cudowna hostia oraz resztki wosku złożono w kryształowym naczyniu i zwrócono do kościoła Świętego Krzyża i ustanowił,
że na upamiętnienie tego niezwykłego i niezapomnianego wydarzenia każdego roku świętowana będzie specjalna msza na cześć świętej relikwii. W ten sposób cudowna hostia jest nadal przechowywana pod szkłem od ponad 800 lat, pozostając w nienaruszonym stanie. Dodać też należy, że oprócz cudu eucharystycznego doszło też do innych nadzwyczajnych zdarzeń, w tym objawienia się ponad hostią Dzieciątka Jezus, które było ubrane na biało. Jego twarz promieniała, a czoło zdobiła złota korona. Czy też krwawienia krzyża w kościele, bądź objawienia się Jezusa błogosławiącego w zgromadzonych.